Dzień dobry, środa, 6:42. Gorączki nie mam, więc normalnie funkcjonuje. Zaraz wyruszam programować. A co będzie w dzisiejszym odcinku, to nie wiem. Natomiast wiem, że dzisiaj czekam jeszcze dentysta. Zapraszam. Dzisiaj jakiś fancy letni hot dog z Żabki. Nie jestem jakiś fanem Żabki, w zasadzie jem tam tylko właśnie, gdy pojawia się jakiś specjalny hot dog. To jest hot dog z mango chyba, z tego co kojarzę. Ostatni raz jadłem hot doga, kiedy był różowy, w którymś tam daily vlogu. Dzisiaj mamy hot doga letniego, żółtego. Ten pajączek przed chwilą skoczył. Może teraz też skoczy. A teraz się schował w tunelu. Żeby na kamerę mnie skoczył. O, skoczy? Ach, nie skoczył. Wcześniej gdzieś stąd skakał, tu, ciach. Osiągnąłem wolność stomatologiczną. Następna kontrola za rok. A teraz wszystko mam zrobione. Siedząc w poczekalni u dentysty, przeczytałem sobie artykuł na Less Wrong. Taki serwis dla racjonalistów, gdzie racjonaliści piszą swoje artykuły po angielsku, ale warto przeczytać. Znaczy powiem tak, jak ja tam czytam, to po połowie artykułu zawsze wymiękam, bo jest dla mnie to zbyt skomplikowane mentalnie, ogólnie kognitywnie. Natomiast warto sobie tam czasami zerkać, jakie są najnowsze trendy w skomplikowanym rozmyślaniu. Ja ten serwis po prostu traktuję jako miejsce, gdzie ludzie w skomplikowany sposób próbują myśleć, ale skomplikowany, ale racjonalny. Ale do sedna właśnie był artykuł na temat w cudzysłowie GPT 2030, czyli ogólnie modeli uczenia maszynowego, które będą za 7 lat na rynku działać. No i wyglądało to dość ponuro. Złożonością w niektórych dziedzinach będą bili ludzi na głowę. W takich dziedzinach właśnie stricte ścisłych, jak matematyka, jak programowanie, to nie będziemy mieli szans. Natomiast wciąż raczej nikt nie sądzi, że będziemy mieli Artificial General Intelligence, czyli generalną superinteligencję, która będzie rządzić światem. Ale wszystko będzie szybsze. Czyli na przykład zabezpieczenie software'u będzie łatwiejsze, ale też stworzenie malware'u będzie też łatwiejsze, będzie działo się błyskawicznie. Czyli znowu będzie jakby równowaga zachowana, ale cykl będzie o wiele szybszy. Także będzie to zaskakująco ciekawy czas, najbliższe lata. Samo dzisiaj widziałem artykuł, że ktoś tam przeżywał, że na najnowszym serialu Marvela Secret Invasion, czy jakoś tak, intro zostało wygenerowane przez AI. Znaczy, ja tego nie nazywam AI, bo to nie jest jakaś sztuczna inteligencja, po prostu model, który tworzy serię obrazków jeden za drugim, które się troszkę różnią od siebie. I jest to w intrze. I muszę przyznać, że wygląda to dość badziewnie. Poziomem realizacji przypomina taki projekt studencki bardziej. Natomiast jest to pokazanie właśnie najnowszego trendu, żeby używać właśnie takich generatorów uczenia maszynowego, znaczy generatorów stworzonych na bazie uczenia maszynowego do wytwarzania treści. I może jeszcze takie zamknięcie tematu. Nastąpiło już to, czego wszyscy się obawiali, czyli to, że sieci uczenia maszynowego uczą się na rzeczach, które same wytworzyły. Czyli kiedyś Google Translate jak wchodził, to uczył się z tłumaczeń w internecie i miał niesamowity skok jakości. Później ludzie zaczęli używać Translate'a do tłumaczenia treści, więc Translate uczył się z samego siebie. I było pogorszenie treści, aż wręcz w pewnym momencie musieli zatrzymać to uczenie się, bo uczył się od samego siebie.
No i teraz tak samo modele generujące grafikę uczą się od samych siebie, więc ta grafika jest coraz słabsza. Chciałem mam ptaka nagrać. No, także hype się zatrzymuje na chwilę. Dobra, czyli podsumowując, notka dla samego siebie. Przemiałem gorączkę i dzisiaj gorączka samoistnie przeszła. Sukces. Dotarłem do etapu, gdzie mam naprawione wszystkie zęby. Sukces. I rozwój sztucznej inteligencji cały czas przyspiesza. I nic niedługo będziemy w tarapatach. Porażka. Jest godzina 18:51. Jakąś godzinę temu była taka lekka, przelotna burza. I teraz jest wciąż ciepło. I jest parno, tak świeży deszcz. Wszystko zaczyna parować, z trawy unosi się taka aura. Także stwierdziłem, że aż przejedę wzdłuż boiska i wchłonę trochę tej aury. Dobra, wciąż mam emocje po dentyście, więc jeszcze jedna ciekawostka i myślę, że możemy kończyć. A więc ciekawostka. Widziałem dzisiaj artykuł na RMF24, że w czerwcu do tej pory, a dzisiaj jest 21, tak? 21, dobrze widzę? Tak, 21 czerwca było prawie tyle interwencji strażackich związanych z czadem, ile w styczniu. I to wydaje się być kontrintuicyjne. Czemu tyle problemów z czadem w środku lata? Okazuje się, że ludzie nie grzeją domów w lecie, natomiast używają piecyków do ciepłej wody użytkowej, a one palą gaz. Nie wiem, na czym skończyłem, bo odebrałem telefon, więc nie będę udawał, że to jest płynne przejście. Ale z tego co pamiętam, to mówiłem o czadzie, więc ludzie używają piecyków gazowych, żeby się dogrzewać wodę, w której się na przykład kąpią, no bo jednak nie każdy się kąpie w lodowatej wodzie. A że często dachy się nagrzewają, kominy się nagrzewają, domy się nagrzewają wewnątrz, to nie ma ciągu, bo ciąg jest wtedy, gdy jest różnica temperatur, gdy na zewnątrz jest zimniej, w środku jest cieplej i to powietrze idzie do góry. A jak na zewnątrz jest cieplej, a w domu jest zimniej, no to powietrze niekoniecznie się śpieszy, żeby wylecieć z domu. Więc coś tam się w każdym razie... Dobra, może nie będę udawał, że wiem dokładnie, o co chodzi. Natomiast nie ma ciągu, może nie być ciągu i można się podtruć. Także niestety trzeba pamiętać o czadzie przez cały rok. Ja gdzieś tam z tyłu głowy mam, bo też mam piecyk gazowy, więc tak, takim akcentem kończę. Ale nie było przypadków ciężkich, z tego co czytałem w artykule, więc tyle dobrze. Nie, no tak, jak nie ma gorącego powietrza w środku, no to nie ma też jakby ciągu. Gorące powietrze idzie do góry, a jak gorąco jest na zewnątrz, to nie będzie ciągu. No, więc to jest ten problem. Może być w drugą stronę, może być do środka. Dobra, koniec takiej dywagacji. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia już jutro. Hej! Już się pojawiają nowe znaki na rad kwiatów, znaki drogowe.